Jeśli potrzebujemy naszym studentom w ramach kursu udostępnić jakieś pliki, możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy udostępnić pojedyncze pliki bezpośrednio na stronie kursu. Możemy utworzyć na stronie kursu folder i wstawić do tego folderu wiele plików, jeśli chcemy udostępnić więcej niż jeden plik, ale również możemy pliki podpinać bezpośrednio w jakimkolwiek tekście, który wprowadzamy na platformie. Także w dowolnym miejscu platformy, gdzie piszemy tekst, możemy wstawić pliki do ściągnięcia przez studentów. Zobaczmy te wszystkie trzy metody. Pierwsza metoda, czyli publikowanie pojedynczych plików. Załóżmy, że mamy pliki, które chcemy studentom udostępnić i pojedynczo te pliki chcemy na stronie kursu, na przykład w module Wiedza o górach studentom umieścić. Wystarczy, że włączymy tryb edycji w kursie i przy włączonym trybie edycji, jeśli przeciągniemy plik na stronę kursu i upuścimy w miejscu, gdzie pojawia się napis dodaj pliki tutaj, to wtedy plik po przesłaniu będzie już tak naprawdę opublikowany w kursie. W ten sposób, zauważmy, opublikowałem plik w formacie PDF. Jeśli w taki sam sposób bym opublikował plik w formacie doc czy docx, to te dwa pliki pozornie opublikowane są w taki sam sposób. Jednak jeśli klikniemy plik PDF jako student już w tej chwili, czyli nawet gdybyśmy sobie w tej chwili wyłączyli tryb edycji i zobaczyli, jak te pliki się prezentują, jeśli klikniemy na plik w formacie PDF, to wtedy ten plik jest wyświetlany bezpośrednio w przeglądarce, czyli wychodzimy z naszego kursu i otwiera nam się plik w przeglądarce. Natomiast w przypadku plików w formacie docx, jeśli klikniemy, to wtedy rozpoczyna się pobieranie tego pliku. Czyli student pobiera plik na swój komputer i dopiero wtedy ze swojego komputera będzie ten plik otwierał. Natomiast to jest metoda, która pozwala nam w bardzo szybki sposób opublikować pliki, ale właśnie nie do końca mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób te pliki będą studentom prezentowane. W zależności od tego, jaki to jest rodzaj pliku, to ta prezentacja będzie troszeczkę inna. Natomiast pełną kontrolę możemy mieć, kiedy po opublikowaniu takiego pliku wejdziemy w opcję Modyfikuj, edytuj ustawienia. To wtedy możemy w pełni kontrolować, w jaki sposób ten plik się będzie prezentował. Po pierwsze, możemy zmienić oczywiście jego nazwę. Ta nazwa automatycznie podczas takiego publikowania przez przeciąganie i upuszczanie na stronę kursu przy włączonym trybie edycji, ta nazwa w sposób automatyczny jest pobierana z nazwy pliku, czyli jeśli plik nazywał się beskidy.pdf, no to wtedy dokument w kursie będzie się nazywał Beskidy. I w zakładce Wygląd widzimy, że wyświetlanie jest zdefiniowane w sposób automatyczny. I tutaj możemy zdecydować, czy chcemy faktycznie, żeby platforma Delta w sposób automatyczny poniekąd zdecydowała, jak ten plik ma być studentom prezentowany, czy chcemy my dokonać takiego wyboru. I możemy na przykład zdecydować w przypadku plików PDF, że plik będzie osadzony. I wtedy, kiedy wrócimy do kursu i kiedy student kliknie na takim pliku, to nie będzie mu się ten plik otwierał w przeglądarce zamiast strony kursu, tylko będzie on poniekąd osadzony w naszej platformie, osadzony w naszym kursie. Czyli naokoło tego pliku mamy interfejs naszego kursu, mamy menu, które nam pozwala przejść do innego miejsca w tym kursie, a w okienku, które jest zagnieżdżone w tym interfejsie naszego kursu, mamy widoczny plik PDF. W przypadku plików innych niż PDF taka formuła osadzona nie zawsze jest możliwa. Ona jest możliwa w przypadku plików, które można faktycznie osadzić na stronie internetowej, czyli plików PDF, plików filmowych czy plików audio. Natomiast na przykład pliki typu docx, czyli
wygenerowane przez program Word, czy pliki PowerPoint. One nie mogą być osadzone, ale w ich przypadku, kiedy wejdziemy w Modyfikuj i Edytuj ustawienia, możemy na przykład zdecydować, że taki plik nie będzie wyświetlany w sposób automatyczny, czyli tak jak platforma zdecyduje, że najlepiej jest go wyświetlić, tylko możemy sami zdecydować, że chcemy, żeby studenci pobierali ten plik na swój komputer. I na przykład możemy również zdecydować, że chcemy pokazać studentom przed pobraniem, jakiej wielkości jest to plik. I wtedy zauważmy, że po powrocie do kursu widzimy, że plik Beskidy ma wielkość 233 KB i kiedy studenci klikną ten plik, to będą proszeni o pobranie go na swój komputer. W przypadku, gdybyśmy chcieli studentom opublikować w kursie nie jeden plik, tak jak tutaj opublikowałem plik o nazwie Beskidy, tylko gdybyśmy chcieli opublikować wiele plików powiązanych ze sobą tematycznie, to oczywiście możemy te wiele plików opublikować dokładnie w taki sam sposób, każdy osobno. Natomiast, żeby ułatwić studentom pracę z naszym kursem i nie powiększać strony głównej kursu niepotrzebnie, możemy w takim przypadku zamiast publikować te wiele plików każdy osobno na stronie kursu, możemy utworzyć folder i w tym folderze umieścić te wszystkie pliki. Czyli wtedy do odpowiedniego modułu klikamy przy włączonym trybie edycji, oczywiście klikamy dodaj aktywność lub zasób i wybieramy rodzaj zasobu, który chcemy dodać, typ folder. Nazywamy folder i w miejscu zawartość wprowadzamy te pliki, które chcemy tam umieścić. Czyli załóżmy, że te 8 plików chcemy studentom udostępnić, przeciągamy je w to miejsce i upuszczamy i czekamy, aż się wszystkie prześlą. Kiedy zostaną pliki już przesłane, możemy zdecydować na przykład również, czy studenci mogą sobie pobrać wszystkie pliki razem za pomocą jednego przycisku i zostawić zaznaczoną tą opcję pokaż przycisk, pobierz folder. Możemy w tym folderze również tworzyć podfoldery i w nich umieszczać kolejne pliki. Jeśli takich plików do umieszczenia mamy naprawdę dużo i chcemy stworzyć jakąś strukturę logiczną czy hierarchiczną tych plików. Możemy również dopisać jakiś opis dla studentów. I kiedy te informacje już wprowadzimy, oczywiście zjeżdżamy na dół i klikamy zapisz i wyświetl lub zapisz i wróć do kursu i nasz folder mamy utworzony. Wyłączmy teraz tryb edycji i zobaczmy, jak ten folder wygląda dla studentów. Po wejściu do tego folderu studenci mają widoczne te wszystkie pliki, mogą je pobrać pojedynczo, każdy z nich, lub mogą pobrać wszystkie razem, używając tego przycisku pobierz folder. Oczywiście wszystkie razem wtedy będą spakowane w formie pliku zip, który studenci pobierają na swój komputer. Taki folder możemy również utworzyć szybciej, tworząc bezpośrednio na swoim komputerze z tych plików, które chcemy opublikować studentom w folderze w naszym kursie, tworząc plik skompresowany, na przykład o nazwie najważniejsze pasma górskie w Polsce zip. I teraz, jeśli włączymy tryb edycji w naszym kursie i w odpowiednie miejsce w naszym kursie, czyli na przykład do modułu Wiedza o górach przeciągnę te zzipowane pliki, czyli plik zip ze wszystkimi plikami, które chcę studentom udostępnić, to wtedy pojawi się pytanie, co chcesz zrobić z plikiem najważniejsze pasma górskie w Polsce zip? I wystarczy zaznaczyć opcję rozpakuj pliki i utwórz folder i wtedy
cały ten plik jest przesyłany, automatycznie jest rozpakowywany, jest tworzony jako folder również i nazwa jest pobierana z tego pliku zip. I to jest taka szybka metoda na opublikowanie wielu plików w formie folderu w naszym kursie. Wchodzimy do takiego folderu i widzimy, że wygląda dokładnie tak samo, jakbyśmy go tworzyli od początku do końca. Opis również jest wstawiony. Oczywiście możemy wejść teraz w edycję ustawień tego folderu i sobie ten opis odpowiednio zmienić, czy ewentualnie dostosować właściwości tego folderu. Trzecią możliwością publikowania plików w kursie, którą zobaczymy, jest możliwość podpięcia pliku w dowolnym miejscu, gdzie mamy możliwość edycji tekstu. Czyli na przykład, jeśli mamy test, czy znasz nasze góry, mamy wprowadzenie do tego testu i we wprowadzeniu napisaliśmy, że przed przystąpieniem do testu możesz zapoznać się z dokumentami na temat pasm górskich, to możemy dokładnie w tym miejscu, gdzie widać nazwy tych pasm górskich, Tatry, Bieszczady, Karkonosze, Beskidy, podpiąć pliki do ściągnięcia dla studentów, które będą mogli sobie pobrać i się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do tego testu. Wystarczy włączyć edycję tego wstępu, czyli włączyć edycję właściwości naszego testu i w momencie, kiedy mamy możliwość edycji tekstu na platformie Delta, na każdym słowie, w każdym miejscu, które się znajduje tutaj w tym tekście, możemy umieszczać linki do plików, do pobrania odpowiednich plików. Czyli przykładowo na słowie Tatry chcemy umieścić plik z informacjami na temat Tatr. Zaznaczamy słowo Tatry i z tego menu, które tutaj jest dostępne, wybieramy opcję Wstaw link. Nie mamy adresu URL naszego pliku, więc klikamy Przeglądaj repozytoria i korzystamy z opcji przesłania pliku. Klikamy Wybierz plik i wybieramy odpowiedni plik, który chcemy podpiąć na tym tekście, czyli wybieramy plik Tatry. Prześlij ten plik i plik mamy podpięty. Tak samo robimy z pozostałymi słowami, czyli na słowie Bieszczady też klikamy Wstaw link, przeglądaj repozytoria, w sekcji Prześlij plik klikamy Wybierz plik i wybieramy plik ze swojego komputera, Bieszczady, otwórz, prześlij ten plik. I analogicznie robimy z pozostałymi dwoma. I kiedy już wszystkie pliki będziemy mieli podpięte, zapisujemy zmiany i w naszym tekście pojawiły się hiperłącza do plików. Kiedy studenci klikną na jednym z tych hiperłączy, rozpoczną pobieranie odpowiedniego pliku albo ten plik otworzy im się bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli chcemy oczywiście, żeby te pliki się otwierały nie zamiast naszego tekstu, to wtedy podczas edycji, kiedy wstawiamy te hiperłącza, to oczywiście powinniśmy zaznaczyć opcję Otwórz w nowym oknie. I wtedy po kliknięciu na taki link do dokumentu załączonego, który się otwiera w nowym oknie, jeśli jest to plik PDF, to zostanie on otwarty bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli jest to plik innego typu, wtedy na chwilę zostanie otwarte nowe okno, ale natychmiast będzie rozpoczęte pobieranie tego pliku na komputer studenta.